Jestem pierwszy raz pod Wrocławiem, Siema. w znanym, lubianym, można powiedzieć wspaniałym miejscu u Łukasza. Wspaniały garaż, cieszę się, że tutaj dotarłem. Cześć, witam wszystkich. Partnerem materiału jest sklep z akcesoriami i częściami do motocykli i kładów motor-land.pl. Miejsce, jak sama nazwa wskazuje, wygląda wspaniale. No i chcemy zadać mu kilka pytań tak naprawdę. Jak to się stało, Łukasz, w ogóle, że ty zacząłeś jeździć na kładach? Taki podkaścik sobie dobra. zrobimy lekki. Ogółem totalny przypadek, dlatego że wynikało to przede wszystkim z tego, że ja wcześniej pracowałem i ze stresu tak naprawdę, który wiesz, wtedy też występował i szukałem czegoś, co mi zrekompensuje. Czyli zrekompensuje ten stres, który mam na co dzień, bo wiesz, ja pracowałem w branży IT, to kto tam pracuje, ten wie. I tam awansowałem po kolei, aż tam do jakiegoś C-level tak zwanego. No i zacząłem w pewnym momencie szukać czegoś, co mnie zrelaksuje. Ty nie wiesz chyba, ale ja nie wyglądam, ale grałem kiedyś w tenisa. Okej. Później w squasha. Przez chwilę. Masakra. Mało zawału nie dostałem przy tym squashu, więc powiedziałem nigdy więcej. Później poszedłem w takim kierunku, że już, żeby to nie było, wiesz, takie, że trzeba biegać, że zaraz zawału można dostać, to poszedłem w kierunku zawodów strzeleckich. Okej. Broń Ja. długa, krótka, Broń ostra. długa, krótka PKS, czyli komplet Okej. pistolet, karabin, strzelba. I tam sobie też zrobiłem, wiesz, wszystkie właściwie możliwe skille, jakie można było zrobić, bo ja jestem też sędzią sportów strzeleckich, zarówno statyki, jak i dynamiki. To nawet nie wiedziałem, a mój No tata widzisz. miał strzelnicę w Częstochowie. No o Był kurde. wspólnikiem strzelnicy na Augustyna w AZS-ie. Mój Zarobiście. brat strzela, jego syn strzela. My też, wiesz, z łuku cisnęliśmy bardzo dużo. Także No to widzisz, moja mamy rodzina... wspólne tematy. Tak, dokładnie. I to I było... gdzie w tym wszystkim kłady? No Łukaszu? właśnie. I wiesz, jaki był problem tych wszystkich zabaw, które mnie relaksowały? W tym, że trzeba było się do nich przygotowywać. Nie? No bo jednak te manele trzeba było zabrać na tą strzelnicę i tak dalej, a kład mógł stać w garażu. I wiesz, kwestia wzięcia kluczyka i w długą I i ogień. zapomina się o Bożym świecie. A że nie umiem jeździć na motocyklu, jestem sierotą totalną, a jak raz usiadłem, to się od razu pierdzieliłem i tyle z tego było. A kład ma 4 koła. No i wiesz, chciałem kupić coś za 10 koła. Standard, nie? To wszyscy chyba wiedzą, że za 10 koła da się kupić kłada. Nie Żeby da było się. tanio i dobrze. Nie da się, znaczy nowego się nie da kupić, tak? Używkę jeszcze tam jako tako. I później wiesz, budżet wzrósł, w końcu przyjechał ten pierwszy kład. Nie było za dobrze na początku, ale później jakoś poszło. Ta pasja pochłonęła cię bez reszty, bo chciałeś się podzielić swoimi przemyśleniami i tym, co tak naprawdę ci się spodobało w tym sporcie z innymi. I jak wszyscy wiecie, Łukasz założył kanał na YouTubie, który jest opiniotwórczy, jeśli chodzi o polskiego YouTuba. Miło, że tak mówisz. jest. Miło, że tak mówisz. Słuchajcie, tak, to był też taki eksperyment. Obiecałem sobie, że chcę coś też zrobić, jakby, ja wiem jak to zabrzmi, że dać komuś też innemu coś od siebie i poopowiadać trochę o tym, jakie ja mam problemy głównie. Bo jak sobie zobaczycie pierwsze odcinki z tego mojego kładowania, to tam było więcej problemów niż radości, tak naprawdę. I chciałem też pokazać, że po prostu każdy może to robić, nawet taka sierota jak ja. Pierwsze 10 filmów poszło, tak. Okazało się, że ktoś to ogląda i to nawet jakoś zbyt mocno nie krytykują. Więc teraz już jest prawie 400 chyba. I jakoś tam idzie. No oczywiście trochę się zmieniają te treści, no bo wiadomo, też jakiś rozwój idzie po drodze. Natomiast ja osobiście uważam, że musimy zawsze pamiętać, każdy wół musi pamiętać, jak cielęciem był. Jak ja czasami wracam do tych starych filmów, to słuchajcie, ja się za łeb łapię, jak ja tam głupoty chrzaniłem, jakie bzdury, jak ja nagrywałem filmik, co trzymać, kurczę, w kufrze. Ja zapałki tam trzymałem. Nie, bez sensu. Szkoda zapałek, naprawdę. Zapalniczka prędzej, ale w kieszeni, a nie w kufrze. I głupoty trochę gadałem. Natomiast no, myślę, że to jest właśnie taki też rozwój człowieka, nie? Że każdy kiedyś zaczynał. Ale też uczymy się od komentarzy widzów, którzy Tak. nam podrzucą dobre Tak. pomysły. Czasami Tak. zhejtują, Tak. ale to jest tak naprawdę, my mówimy czasami hejt, ale to jest konstruktywna krytyka. My Znaczy, jeżeli jest uwielbiamy konstruktywna, to jest okej. słuchać tego, Jeżeli jest co ma coś konstruktywna, mądrego. to okej. Staram się na każdy komentarz odpowiedzieć i słuchajcie, mam w ogóle jakiegoś farta niesamowitego, że bardzo mało komentarzy jest negatywnych. I to jest wręcz niewiarygodne. Nie wiem, czy to
czy to, co ja gadam, to się ludziom po prostu podoba, czy odpuszczają mi i nie komentują negatywnie, nie? Zdarzają się oczywiście, wtedy podziękuję za miły komentarz i tyle. Ale to jest fajne, bo udało się jakąś taką też trochę, nie wiem, społeczność zbudować, nie wiem jak to nazwać. Czasami, wiecie, ja widzę komentarze na przykład na filmiki sprzed 3 czy 4 lat. Nie, na przykład ktoś się pyta, gdzie jest tam, nie wiem, jak się spuszcza olej. Ja mówię, Matko Okej. Boska, ja już nie pamiętam. Nie? I to jest takie trochę przerąbane, ale no, mam nadzieję, że coś wpływa jakby ten kanał też na ludzi i pokazuje, jak można się też pobawić. Słuchajcie, bo oni tutaj przyjechali, ja nie wiedziałem, że będzie to nagrywka. W sensie dowiedziałem się chwilę przed tym, jak przyjechali. I ja teraz mam taki apel do wszystkich. Nie bójcie się jeździć na kładach. Ja byłem sierotą, dalej jestem sierotą totalną. Mam nie pukać, dobrze, przepraszam, sorry. Dalej jestem sierotą totalną. Tak. Bo mikrofon zbiera, nie? mikrofon Jak zbiera ja pukam, delikatnie. przepraszam. I słuchajcie, nie bójcie się, bawcie się, róbcie to ostrożnie po prostu. Natomiast nie dajcie się też ludziom jakby sprowokować do czegoś, nie? Bo ja widzę, jak też dużo faktycznie jest takiego hejtu w necie i czasami, wiesz, jest takie fajne przysłowie, że nigdy nie skrytykujecie ten, kto robi więcej od ciebie, zawsze skrytykujecie ten, kto robi mniej lub nie robi nic, nie? A ten, kto I to ma jest coś fajne. wartościowego do powiedzenia, to wiesz, w kuluarach ci powie, po cichu, Tak, dokładnie poprowadzi tak, cię. dokładnie tak. Będzie cię wspierał, a nie na forum wtedy, kiedy wszyscy No widzą. tak, to prawda. Łukasz, więc tak, idziemy dalej. Czyli mniemam, że chciałeś troszeczkę ruchu i resetu dla głowy. Aha. Nawet dużo potrzebowałem. Okej. Zajarałeś się tym sportem i chciałeś się nim podzielić z innymi, No. żeby każdy zobaczył, jak jest wspaniale i jak można się po prostu bawić tymi kładami. No bo kłady, powiem Wam tak, my poznaliśmy się na początku tego roku, No. nagraliśmy też materiał, zaczęliśmy rozmawiać o kładach. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem praktycznie nic o tym sporcie, ale jestem jednym z tych przypadków, który jak raz nacisnął manetkę, to przepadł, bo ten sport po prostu uzależnia. No a ty w ogóle się rozwinąłeś niesamowicie, nie? Dziękuję. No to jest wow. On jest lepszy jak ja teraz. Znaczy ja jestem sierota, wiadomo, ale on to Nie no, przestań. bierzesz udział w rajdach, tak, jeździsz dobrze. i się nie zabijasz przede wszystkim. A ja to po prostu turystycznie. Przygody były, wiadomo, Przygody były, ale też to z zakadu widziałem takie coś, nie? też niech każdy po prostu zda sobie sprawę z tego, jak chce jeździć, nie? No. Czy bawimy się w turystykę, czy Tak. jeździmy z kimś rekreacyjnie, czy się po prostu bawimy A tym bardziej, że wiesz, że to dla rajdujemy. każdego, bo zobacz, ty używasz sformułowania sport. Tak. Bo dla ciebie jest to sport. Dla mnie to a nie jest dla każdego jest to sport. sport, nie? Dla mnie jest to po prostu przewietrzenie głowy. I ja tak Okej. naprawdę wolę pojechać sobie czasami, wiesz, zbieramy się z kumplami, wsiadamy na kłady, jedziemy, zjemy sobie jakąś kiełbaskę, nie wiem, lecimy na jakąś kawę, na cokolwiek, 4-5 godzin nas nie Okej. ma i nikt nie musi tam, wiesz, zaiwaniać jak świnia, czyli wiesz, 200 na Jasne. godzinę, przesadzam, 100 na godzinę, nie? Łukasz, zaryzykuję tezę. Czy bycie kładowcem to styl życia? Dla wielu ludzi tak, na pewno. A dla Ciebie? No teraz tak, bo to mi, wiesz, trochę życie zmieniło ogółem. Weszły nie? w krew mocno. Tak, weszło bardzo mocno w krew. Jeżeli byś chciał zadać pytanie, czy od początku tak myślałem, że tak będzie w moim życiu, że wiesz, że wejdę w jakieś kłady, to nie. W sensie to było dzieło totalnego przypadku w pewnym momencie, nie? Natomiast czy mnie wchłonęło? No musi. Inaczej bym nie robił tego, co robię. Poszedłeś o krok dalej, jak wszyscy wiemy, i założyłeś swój salon. Sprzedajesz kłady. Jak to się stało, że zechciałeś być dealerem kładowym? Ja nie chciałem być dealerem. Okej. Znaczy, zacznijmy od tego, że długa historia, postaram się ją skrócić. Był taki moment w moim życiu, kiedy faktycznie pomyślałem, a może by to też przekuć na pieniądze, powiedzmy szczerze, tak? Czyli żeby też zarabiać na tym swoim zainteresowaniu. Okej. Ja się wtedy skontaktowałem z wieloma, właściwie ze wszystkimi chyba importerami w Polsce i zadałem pytanie, czy chcieliby po prostu podjąć jakąś współpracę. Słuchajcie, albo nie podpisywali, albo pisali, że już sorry, mamy tutaj kogoś w pobliżu. Jedyną firmą, która się odezwała, ale to ty się uśmiechasz, bo ty pewnie znasz historię, to był Motorland. I Motorland faktycznie jeszcze wtedy pan Piotr tutaj na moim rejonie jakby był opiekunem, nie? Przegadaliśmy, zresztą podobne hobby ma co my, swoją drogą, więc się fajnie gadało, ale i tak się urwało, bo on powiedział wprost, słuchaj, nie masz lokalu odpowiedniego, nie spełniasz naszych wymagań i tak dalej. I temat się urwał. Totalnie. Ja o tym całkowicie zapomniałem. Ale kiedy dostałem od Was swojego czasu na testy Kymco 550, później 700 Dokładnie. i nagle się okazało, słuchajcie, że widzowie po prostu zaczęli do mnie pisać w pewnym momencie i pytać się, czy na przykład mogę
w jakiś sposób zorganizować im tego kłada, no to ja za telefon do Motorlandu i mówię, słuchajcie, mam tutaj klienta dla was i tak dalej. I tak w cudzysłowie sprzedałem 3 kłady, dlaczego, 3 albo 4. Dlaczego mówię w cudzysłowie? Bo grosza z tego nie miałem. Okej. I w pewnym momencie, wiesz, zaczęło być to trochę, nie ukrywam, frustrujące, że wiesz, nic na tym nie zarabiam, a robię jakby robotę za dealerów. Wiesz, o co chodzi? Dokładnie. Bo tak naprawdę, wiesz, później już taki gotowy klient leciał sobie do dealera, dealer nic nie musiał zrobić, a ja osobiście uważam, że na swoją pensję trzeba sobie zapracować. Najprościej w świecie. Ja to robię. Jeżeli do mnie dzwoni klient, ja poświęcę mu tyle czasu, ile on potrzebuje i odpowiem na wszystkie pytania, bo staram się traktować ludzi tak, jak sam chciałem być traktowany, a nie zawsze byłem tak traktowany, nie? I teraz do czego dążę? Dążę do tego, że wtedy na białym koniu wjechał pan Tomasz, czyli współwłaściciel Motorlandu. Pozdrawiamy, panie Dokładnie, opatrzę, wszyscy tak zgodnie pozdrawiamy panie Tomaszu. I pan Tomasz zadzwonił i powiedział, czy ja bym chciał po prostu sprzedawać jednak, skoro jest taka skuteczność przez kanał, czy bym chciał sprzedawać kłady. Ja powiedziałem to samo, co kiedyś, czyli że nie mam do tego lokalu i tak dalej. On powiedział, że przyjedzie tutaj i zobaczy. Okej, I czyli to, tak to było naprawdę- ciekawe, że to wiesz, Motorland przyjechał do mnie, a nie ja do Motorlandu. I dla mnie to było takie zdziwienie, że wiesz, że taka szycha, no bo nie ukrywając, współwłaściciel dużej, Dokładnie. z 30-letnim doświadczeniem firmy, nagle przyjeżdża do jakiegoś małego garażu, do jakiegoś kmiota spod Wrocławia, takiego jak ja. I faktycznie pamiętam, ustawiliśmy sobie 2 krzesełka w garażu na środku, pogadaliśmy i tak się zaczęło. I zrobiliśmy I najpierw nazwa taki... też stąd? Bo Musiałeś ksywa, zadać to pytanie. wiem skąd się wzięła ksywa, to może w następnym odcinku, ale że garaż? A garaż to po prostu bo garaż. Jasne. Nie? Ale wspaniały to może na razie zostawmy. bo Na to- deser. Tak, Na dokładnie. jakiś na kolejny coś innego. odcinek. Skąd? Łukasz, to nasuwa mi się pytanie, ile trzeba mieć w ogóle kasy na to, żeby zostać dealerem kładowym? Żeby zrobić obsługę na poziomie, kupić narzędzia, przystosować lokal. Jak wiemy, poczyniłeś niezłe inwestycje, wszystko tutaj jest ze smakiem, jest dużo detali, po prostu czuć ducha motoryzacji, więc pewnie łatwo nie było. Jak to wyglądało? Wiesz co, każdy importer ma swoje standardy. Nie? Inaczej to wygląda tutaj, czyli w Motorlandzie, czyli marki takie jak no, w przypadku kładów to QJ Motor i Kymco. Tak. Nie? Inaczej to wygląda na pewno u innych. Zazwyczaj to są jakieś takie pakiety startowe, które trzeba kupić, oczywiście wszystkie narzędzia, to są też jakieś tam odpowiednie wymagania. A kasa, która jest na start potrzebna, no wiesz co, nieograniczona. Okej, No bo sky to is the zależy, limit. tak, bo to zależy, jaką chce się sprzedaż prowadzić, nie? No niestety mało kto chyba sobie zdaje z tego sprawę. To nie jest tak, że dealerzy dostają te pojazdy, nie wiem, znaczy zdarza się, że jakiś tam komis, się nazywa komis albo depozyt, ale zazwyczaj dealerzy muszą te pojazdy po prostu kupić. Są jakieś oczywiście terminy płatności i tak dalej, natomiast no to prosta kalkulacja. Chcesz 10 kładów tysięcy na przykład, tak, które u nas tutaj kosztują Tak, w jeśli granicach chodzi o 4 ceny, dych. tak, nie będziemy zdradzać Tak, tajemnicy nie możemy handlowej, zdradzać, natomiast wiadomo, wiem co jest są to wpisane w setki umowie. tysięcy Natomiast złotych. są to, bo dostajemy po prostu rabat jakby przy zakupie, aczkolwiek no i tak trzeba trochę tej kasy mieć, więc ja to tak liczę mniej więcej, że tyle co kosztuje w detalu kład, tyle razy ilość kładów musisz przeznaczyć, nie? Chcesz 10 kładów, kład kosztuje na przykład 42 000, musisz mieć 420, dlatego że tak naprawdę klienci też bardzo często sobie życzą akcesoriów. I te akcesoria też musisz mieć, nie? Więc na pewno nie są to, wydaje mi się, małe pieniądze, które trzeba gdzieś tam mieć albo gdzieś zakredytować też i tak dalej. No na pewno to nie jest tak, że dzisiaj pracowałeś na etacie, nic nie masz odłożone i nagle zaczynasz chodzić w kłady. Tym bardziej, że rynek jest, no mimo wszystko dość dużo jest tych dealerów. Jest bezwzględny. W dzisiejszych Jest bezwzględny czasach jest nasycony, też. dla Tak. klientów jest to dobrze. Bardzo dobrze. Jeszcze w dobie internetu, gdzie Tak. wszystko Wszystko wiemy. można sobie znaleźć, a trzeba też pamiętać o tym, że no grube ryby po prostu w tym biorą udział, nie? No ja tak naprawdę jestem taką płotką, która gdzieś sobie pływa między tymi rybami i jeszcze się udaje jakoś przeżyć. Natomiast no ja na razie się wyspecjalizowałem. Co będzie gdzieś dalej, jeszcze nie wiem, ale wyspecjalizowałem się teraz w 2 markach. Te 2 marki na chwilę obecną sprzedaję, dzięki czemu też, no też inaczej jakby zamawiam, nie? Czyli zamawiam, wiem, że mamy 600, mamy 1000. Ja wiem, ile mniej więcej mi się tego posprzedaje, więc wiem, jak zamówić, ile sztuk, chociaż zazwyczaj nie doszacowuję. Dobrze, ale krzywdy nie ma. W sensie? No w sensie obrotu. I Nie, twojego krzywdy nie zadowolenia ma, z nie, biznesu. krzywdy nie ma, natomiast wiesz, kiedy jest krzywda? Krzywda jest właśnie teraz. Nie wiem, możemy zdradzić, kiedy nagrywamy ten odcinek? Możemy. Jest dzisiaj, Połowa, słuchajcie, 20 grudzień. 12 grudnia, tak.
Dzisiaj jest sobota, więc chłopaki w ogóle, o, za ofem już tutaj chyba ktoś śpi. My jesteśmy Tak, od przynudzam, godziny okej. 7 rano w To wiem, podróży. że jesteście, tak. Naszą karawaną, bo jeszcze mieliśmy tak, inne inne obowiązki. przystanki, Ja dokładnie. jestem też po jeździe na poligonie, która A, notabene to bardzo też mi będzie się filmik podobała. z tego na pewno, Będzie tak. oczywiście, były skoki, były bączki, było... Super. Nie chciało się stamtąd wychodzić. To do brzegu, bo już oczywiście wątek mi gdzieś uciekł. Czy biedy nie ma, tak? No po pytałeś? prostu, czy hajs, możemy mówić też takim prostym co, językiem, czy hajs się zgadza, panie Łukaszu? Hajs ogółem się zgadza, Dobrze. natomiast nie jest to też coś takiego, że wiesz, że musisz mieć też dużo klientów. Poduszkę nie? też jakąś, Musisz mieć pewnie. poduszkę, ale musisz mieć też klientów. Ja akurat poszedłem w kierunku takim, że po prostu staram się robić dobrą obsługę tego klienta, Okej. dobry też serwis i żeby po prostu klienci wyjeżdżali zadowoleni. Mhm. I to jest u mnie, bo co było problemem, mieliśmy powiedzieć, że dzisiaj jest 20. Moim problemem jest to, że ja nie mam teraz żadnego kłada na sprzedaż. W sensie wszystko, co ja już, co od Was kupiłem, bo tak naprawdę na rynku teraz nie ma, powiedzmy tam w hurcie jakichś kładów, ja już wyprzedałem wszystko. Rezerwacji. I najbliższa na przykład dostawa QJ jest w lutym. Tak, Ja zgadza do lutego się. nie mam czego sprzedawać. I to jest na przykład... I będą 300. Tak, Spoilerujemy delikatnie. dokładnie. Ale to jest na przykład problem taki z mojej perspektywy, bo gdybym miał grube miliony wolnych pieniędzy, tak, na tej zasadzie, to ja bym po prostu zamówił więcej. Nie? Wiesz, o co chodzi. I teraz bym mógł jeszcze coś sprzedawać. Więc no niestety, to nie jest też tak, słuchajcie, że jest w miarę wszystko super. jedzenia. Tak, a na pewno wiesz co, chodzi też o to, że no pytanie, jakich klientów masz, ile jesteś w stanie tych kładów sprzedać. U mnie jakoś to idzie. No nie powiem, że jakoś ultra, ale Dobrze. nie jestem niezadowolony. Łukasz, porozmawialiśmy sobie o klientach, o byciu dealerem, o Twoich doświadczeniach. Teraz to będzie może proste, a może trudne pytanie. I jak wiecie, w internecie nic nie ginie. I teraz Łukasz zdradzi nam, kto jest jego zdaniem najlepszym influencerem kładowym w Polsce. Nie ma. Nie ma. Nie, wiesz co, to by było bardzo nieuczciwe, jak ja bym powiedział, że kogoś najbardziej jakby Okej. lubię. Są takie kanały, które oglądam Okej. z bardzo dużym zaciekawieniem. Nie wiem, wymienić mam, czy Up to you. up to me? Wiesz co, na pewno tak. No to tutaj wiem, że dzisiaj się chyba też widzieliście z tym osobnikiem. Na pewno Misiek, tak, czyli Michał Wawrzynów. Lubię obejrzeć sobie po prostu jak jeździ. Dawid Samborski ma kanał na kładzie, też on niedawno w sumie zaczynał na YouTubie i tak chyba od samego początku mamy taką znajomość YouTube'ową, w sensie na żywo się nigdy nie widzieliśmy, to jest w ogóle Serio? ciekawe, nigdy Tak. się nie widzieliśmy, natomiast gadamy prawie codziennie, Dawid, pozdro. Kacper Grażul ma też bardzo fajne materiały, ale on to już raczej taka jazda, nie? Typowa. I pochwalę konkurencję, bo jak zaczynałem w ogóle tutaj dealerkę, tak i tak dalej, to wszystkie prawie filmy obejrzałem Kamila Składowego Vloga, czyli CF Moto akurat, bo on bardzo, jakby dało się na jego filmach zauważyć, jak to jest na początku bycia dealerem, nie? Ja tam pamiętam, że robiłem sobie stop klatki i na przykład patrzyłem, jakie narzędzia ma, nie? Co pokupował i tak dalej, co jest jemu potrzebne. Czyli I to on było dla był mnie takie realną kompendium. inspiracją. Tak. I właśnie ja teraz wymieniłem tylko ile? 3 czy 4 tak, osoby, ale słuchajcie, w mojej ocenie warto po prostu oglądać internet, w sensie patrzeć na YouTube, na jakieś TikToki, bo każdy twórca ma coś do przekazania. Okej. Tylko ja osobiście na przykład, no też mam takich, co nie oglądam, ale tu też sobie pozwolę nie wymieniać, tak? Ale na przykład ja, zresztą już poruszyliśmy ten temat, hejtu, nie? Takiego bezsensownego. Ja to nazywam mesjaszami, nie? Że staje ktoś na środku i mówi, ja znam całą prawdę, tak? Ja tutaj pokażę, jaki ten rynek jest zły. Nie, rynek nie jest zły, ludzie nie są źli, a na pewno nie warto po prostu robić sobie pod górkę. Wiesz, ja też mam ludzi, których na przykład, gdzie nasze drogi jakby nie złączyły się tak, jak powinny, nie? Że mam też takich ludzi, których gdzieś tam nie lubimy siebie wzajemnie. Ale czy to znaczy, że ja mam u siebie na kanale, wiesz, stanąć na środku i kogoś wyzywać? Zupełnie bez sensu. A także kanałów wkładowych jest bardzo dużo. Z każdego naprawdę można coś wyciągnąć. Ostatnio widziałem jakiś taki mały kanał, nie pamiętam niestety nazwy, ale chłopak zaczyna pokazywać, jak jakieś tam manetki montuje, jakieś takie rzeczy. Okej. Mówię, kurde, wiesz, ja wiem... Realnie potrzebne. No właśnie, bo chyba każdy, nazwijmy to twórca, bo się tak profesjonalnie nazywa, każdy twórca w mojej ocenie powinien pamiętać, że cielęciem był. Właśnie o Nie? tym samym chciałem powiedzieć, bo powiem Ci szczerze, że teraz no to jest inny level, no bo musiałem i chciałem się tego wszystkiego nauczyć,
wiem dużo więcej, ale wiem też, że morze informacji jest dopiero przede mną. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że naszymi oglądającymi są Tak. osoby, które dopiero zaczynają. I przykład mój był taki, że chciałem wyrwać coś, tak? Przy pomocy wyciągarki. Było kymko u mnie, trenowałem sobie. I mówię, jak wobec tego wyciągnąć tą wyciągarkę, żeby iść. I co zrobiłem? Odpaliłem Tomka Gryczona kanał, gdzie było po prostu pokazane króciutko, jak przekręcić sprzęgło Tak. w wyciągarce. I czasami teraz takie to jest, najprostsze rzeczy, tak. Easy, nie? Jak można tego nie wiedzieć? Ale Właśnie, hipotetycznie i to osoba trzeba nie zdała pamiętać, bo to sobie jest sprawy z gdzieś tego, ostatnio co chyba trzeba na zrobić. TikToku zobaczyłem taki super tekst, jakiś młody chłopak o tym mówił, to jest pewnie jakieś powiedzenie i tak dalej. On powiedział, nie śmiej się ze swojej matki, jak się ciebie pyta, jak zrobić print screena na komputerze, bo ona cię kiedyś nauczyła jeść widelcem. Tak. Że też nie potrafiłeś czegoś, nawet takich prostych rzeczy, nie? I ja na przykład przez długi okres czasu na kanale pokazywałem właśnie takie, wiesz, takie podstawy. Mam zamiar dalej to gdzieś kontynuować. Tak. Także pamiętajmy, że każdy wół jest cielęciem był, a ja najbardziej chyba nie lubię właśnie kanałów, w których ludzie pokazują, jacy to są niby niesamowicie, wiesz, doświadczeni i jak wszystkich innych gnoją, mówiąc wprost. To jest hejt. To mi się nie podoba i po prostu wyłączam takie kanały. I ostatnio YouTube wprowadził, że tylko w premium można przyspieszać filmy. Już na szczęście się z tego wycofali, bo miałem takie kanały, co na przykład oglądałem tylko wtedy, kiedy było przyspieszenie razy 1,5, bo inaczej by mi to po prostu nie siadło, wiesz, Nie przyswoiłbyś nie tej przyswoiłbym. treści. Nie? Łukasz, kim są Twoi klienci? Scharakteryzuj ich. O ta doszedł. Ciężko jest, no bo co, no pod, nie wiem, kategoria, nie wiem, płeć, no to głównie mężczyźni, tak? Ale wiek? Od 20 do 70. Ja 1000... Poprzednie zainteresowania, na przykład jakąś grupę widziałeś osób, na przykład, nie wiem, Motocykle. byłych Motocykle, motocykliści tak, głównie jednak. motocykliści, Okej, czyli tak. ci, co lubią zapach spalin i walkę Tak, silnika. ale co ciekawe, oni, wiesz co, bardzo często jak rozmawiam, to mówię na przykład, ja już się najeździłem motocyklami, Dobra. nie? Ja bym chciał teraz coś, co ma 4 koła, bo na przykład teraz już z partnerką, tak, chciałbym sobie, wiesz, usiąść, przewieźć i tak dalej, albo jako dodatek. Wspólna pasja. Albo jako dodatek, nie? Czyli wiesz, dalej na motocyklach, ale to też nie jest tak powiedziane, bo mam też ludzi, którzy wiesz, w ogóle ani motocykl, kurde, ja nigdy nie jeździłem na motocyklu, tak, wcześniej, nawet na głupim skuterku, a mimo wszystko w kłady też szedłem, więc tak naprawdę głównie, no mówię, wiek totalnie, i właśnie na przykład kiedyś mi się wydawało, że głównie będą przedsiębiorcy kupować. Nie wiem czemu, tak mi się po prostu wydawało, że jakieś koszty, bo ciągnik rolniczy, tak, homologacja T3B, a tak naprawdę z moich statystyk wynika, że większość to osoby fizyczne i kupują, wiesz, do pasji, ale też dużo do pracy faktycznie. Kiedyś mi się wydawało, że to jest taki trochę mit, że kłada do pracy się używa, że no dobra, tam takie pomocowe, takie podstawowe rzeczy, to że okej, ale naprawdę, słuchajcie, kupę rolników na przykład wzięło, nie, do jakichś sadów i tak dalej, kupują te kłady faktycznie do pracy. To jest pojazd uniwersalny, No dokładnie, który ma dokładnie. służyć. I Ale, służby a wiesz, a przecież wtedy jest też najlepiej, wybierają jak kłady. służy i do pracy, tak, Dokładnie. czyli faktycznie może gdzieś pomóc, ale też do zabawy. I to jest w ogóle Zobaczmy, mega. co się dzieje, jak jest na przykład powódź. Albo byłem na targach wojskowych, wiesz, ile jest różnych ekstrasów dokłada i zastosowań, tak naprawdę. Widzieliście, no pługi do mnie przyszły teraz, tak. Ja Wiesz, to śmigałem, masz- wiesz, ja jestem instruktorem narciarstwa, więc w Korbielowie i skutery śnieżne, ale też i kłady z topoganem, no realnie po prostu kłady niosą pomoc. I też Tak. ja bym chciał odczarować trochę postrzeganie tego środowiska jako ludzi, którzy wjeżdżają w pole, wiesz, niszczą innym uprawy, Są wyjątki, hałasują, nie? są Są wyjątki, ale wyjątki, a to wielokrotnie kłady to po prostu maszyny, które i potrafią pracować w dobrych rękach. No to wszystko tak. tak zależy. Tak jakbyś psa ułożył, nie? dokładnie, Masz albo ułożysz groźnego psa, porządnie, możesz tak. po prostu zrobić go przytulaskiem dla rodziny i obrony To twojego nie jest wina terytorium, psa, a tylko wina właściciela. Tak. Tak samo jak Dokładnie. nie jest wina kłada, tylko właściciela. Nie? Dokładnie. Niezła puenta. Mogło to być na koniec, natomiast jeszcze chciałbym Ciebie zapytać, czy da się uśrednić, no bo wiadomo, sezonem, ale ile dni pracujesz w tygodniu i jak ogólnie wygląda Twój dzień pracy? Wiesz co, ja mam otwarte od 10 do 17 i mój dzień pracy zazwyczaj wygląda w ten sposób, że wiszę na telefonach. Okej. Po Czyli prostu, możesz wiesz, jechać załatwić sprawy gdzieś na miasto? No niekoniecznie, bo ja jestem facetem i jejku, teraz nie wiem, czy to się nadaje do publikacji, ale facet może myśleć o 2 rzeczach jednocześnie. Nie? A że standardowo wiadomo, o czym myśli, to mu zostaje tylko jedna rzecz do robienia jednocześnie, więc albo gadam, albo jadę.
A tak naprawdę wszystkie rzeczy, takie wiesz, okołofirmowe, no tak jak przedsiębiorca, no to naprawdę po godzinach pracy, nie? Więc ile dni? No dzisiaj jest sobota. Nie wiem, czy to można nazwać pracą, ale ja wcześniej robiłem inne rzeczy, takie wiesz, pracujące Jasne. też, nie? No tyle, ile jest potrzeby. W tym roku nie miałem, znaczy właśnie teraz rozpocząłem urlop, żeby była jasność, ale w tym roku nie miałem w ogóle urlopu. No bo nie było kiedy, wiesz, no trzeba jednak pilnować dobytku, jak to Tak. się mówi. Więc I no, ty się opiekujesz tymi klientami, tak, z tego co tak, zauważyłem. I dokładnie też tak. reagujesz swoimi treściami na zapotrzebowanie rynku. Tak. Jak No są i to trochę czasu komentarze, zajmuje, jak nie? na przykład widziałem z rozpórką zrobiłeś taki odcinek, no prawda? tak, tak, Ale tak. okej, no i dałeś patent innym. Dajesz realną wartość komuś, kto No może staram by się, no wpadł, taki był może cel nie ogółem wpadł. samego Dokładnie. kanału. To, że doszła do tego dealerka i możliwość Okej. też zarabiania na tym pieniędzy, no to jest taki jakby plus, nie? Oczywiście, że wiadomo, co zresztą osoby, które oglądają mój kanał, no to widzą, że trochę jest teraz mniej materiałów, no bo trochę czasu też jest jakby mniej, nie? Ale postaram się poprawić i mam zamiar właśnie robić materiały też takie dla początkujących, bo Super. mnóstwo osób, które do mnie dzwoni, to słuchajcie, są głównie pytania, a jakiego kłada wybrać, a dlaczego taki wybrać, a co A mi jest jakie potrzebne. opony, a czy długie, O a czy tak, ale krótki? opony to już wiesz co, to już jest wyższy level bardzo często. Miałem na przykład wczoraj czy przedwczoraj, pozdrawiam tego klienta, bo to jest mój klient i w ogóle byłem zaskoczony, że ja o tym nie powiedziałem. Pytanie brzmiało, czy może sobie zamontować gniazdo do przyczepki do tego kłada, czy nie straci gwarancji. I ja wiesz, taka myśl, mówię, ale o co chodzi? O co chodzi? Przecież on ma zamontowane to gniazdo. I mówię do niego, ale przecież twój kład ma zamontowane gniazdo. A on mówi, gdzie? Ja mówię, a schyl się pod lewe tylne nadkole. Nie wiedział tego klient, wiesz? Właśnie. I czasami to są tak, oczywiście, jakby na swoje usprawiedliwienie mam, że zawsze wydając kłada klientowi daję też instrukcję obsługi i mówię taki słynny tekst, więc teraz go zdradzę, bo tekst brzmi tak, że wiadomo, czytanie instrukcji nie jest męskie, ale jest męskie tylko wtedy, kiedy czytamy to na kiblu. Tak, czyli do toalety lecimy i wtedy jest męskie. I oczywiście jakby klient zajrzał do tej instrukcji, to by to zobaczył, ale może to jest dla mnie też teraz taka wiedza, że trzeba paluszkiem pokazać, że jak chcesz podłączyć przyczepę, to tu jest gniazdo, tak? Tak mi się wydaje. Dlatego materiały też takie totalnie podstawowe są cholernie potrzebne, bo każdy kiedyś zaczynał. I lepiej Po prostu. zrobić solidny basic, żeby na tym potem Dokładnie. budować. A dokładnie o to chodzi. Łukasz, domykasz sezon z Mhm. sukcesem. Jakie są plany na przyszłość? Jeśli chodzi o dealerkę na następny rok i jakie są plany na rozwój Twojego kanału? Chyba jeśli chodzi o dealerkę, wybaczcie, ale chyba nie będę zdradzał, bo nie zależy to tylko i wyłącznie ode mnie. Zależy też od paru rzeczy, które się muszą gdzieś po drodze Okej. wydarzyć. Nie? Jeżeli się wydarzą, to myślę, że będzie bardzo fajnie. Jak się nie wydarzą, to też będzie fajnie, tylko wtedy plan B. Nie? Także nie chciałbym na razie jakby mówić. A druga część pytania to była o kanał. Rozwój kanału. Poniekąd już odpowiedziałeś, tak. ale też liczymy na komentarze widzów. Jakie treści chcielibyście oglądać? Pewnie. Bo ja na przykład myślałem, żeby też zrobić uprawnienia instruktorskie i powiem Ci, szkolić 3 godziny, 4 z takiego totalnego basicu z obsługi kłada. Nie każdy ma być pro-riderem ostro katującym po przeszkodach, w Bieszczadach, jeżdżącym po 100 na godzinę, kręcącym bączki, bo niektórzy chcą po prostu bezpiecznie użyć umiejętnie tego kłada i czerpać radość, wiesz, z turystyki kładowej. Powiem Ci tak, dobry pomysł, bo myślę, że nie ma takich, znaczy chyba coś powstaje powoli faktycznie, że coraz, ponieważ coraz więcej jest osób jeżdżących na kładach, to też szukają właśnie jakiegoś PZ Mocie wsparcia. nie ma instruktora kładowego. Jest instruktor sportów motocyklowych. Ja jestem na przykład instruktorem sportu i rekreacji ruchowej ze specjalnością narciarstwo, dlatego też kłady mi siedzą bardzo, bo wiesz, jeździłem MTB, jeździłem bardzo dużo na nartach, tudzież wiesz, kontakt z górami i po prostu uwielbiam być w terenie. A tutaj poruszam się po prostu kładem w tym terenie, tak? I mnie to kręci niemożebnie i sama jakby nazwa All Terrain Vehicle wymusza No i faktycznie można po na wszystkim nas to, przejechać, nie? żebyśmy jednak No dobra, a go masz używali jeszcze w tak tym Ci zadam terenie. pytanie, na tym etapie, na którym Ty jesteś teraz składowania, masz jeszcze takie miejsca, przez które na przykład nie przejedziesz, albo się cykasz, głowa Ci nie pozwala? Powiem tak, złota rada. Jeżeli wiesz, że możesz sobie nie poradzić, albo wylądujesz nie tam, gdzie byś chciał, albo rozpędzić się, jednak najlepiej zrobić kółko zapoznawcze.
przejść, zobaczyć trasę, czy akurat w tym miejscu nie ma czegoś, co mogłoby Ci zrobić No kupę. tak, ale na przykład nie masz jakąś taką górkę, pod którą nigdy jeszcze nie podjeżdżałeś i gdzieś tam w głowie Ci siedzi, podjedziesz czy objedziesz? Wiesz co, ja jestem z tych, którzy chyba mają zbyt małe hamulce. Niestety. Niestety. Czasami jak sprzęt nie pozwoli, nie ma czegoś takiego, że podjedziesz. nadrobisz po prostu, wiesz, umiejętnością sprzętem, jak już się przeliczysz. Przeliczyłem się wielokrotnie i powiem to w tym miejscu, w tym momencie publicznie. Na pierwszym szkoleniu, jak zostałem powołany do Polskiej Ligi ATV, jeszcze przed Drawskiem Pomorskim, pojechałem do Nowego Targu na szkolenie. No i pięknie, ładnie pierwszy dzień, na torze, super, technika, przeskakiwanie, wąwozy, bajka. No i potem dostaliśmy informację, że będziemy zjeżdżać z trawersów w dół. Że ścianka, no ale kto chce, bo to jest na następnym levelu, więc poszło raz, drugi, trzeci. Dostaliśmy na sam koniec możliwość półgodzinnego pojeżdżenia, zanim pojedziemy w Tatry. Na taką, wiesz, wycieczkę terenową, trochę ostrzejszą. No i co Kubuś zrobił? Pojechałem szukać wrażeń. I takie sobie wrażenie zafundowałem, że zrobiłem taki podjazd, że na samej górce zrobiłem backflipa. Poleciałem w dół, a quad spadł koło mnie. Gdyby spadł trochę bliżej, mogłoby być słabo. Więc Oskar, pozdrawiam. Kubeł zimnej wody na łeb. Dla tych wszystkich, których po prostu ułańska fantazja ponosi. Bo teraz wiesz, jestem ojcem dwójki dzieci, stabilna praca, kochająca żona i... No głupio by było na sorze wylądować, nie? Dokładnie, ubezpieczenie ubezpieczeniem, zajęcie zajęciem. A coraz gorzej się zrasta. Powiem Wam, że Wraz z no, wiekiem. żebro złamałem sobie piątę na Hucie Poręby. Jakoś doszedłem do siebie. Niemniej jednak, jeżeli ja miałbym coś powiedzieć, to uważam, że róbcie to z głową, róbcie to na chłodno. I wyzwania tak są. Chciałbym na przykład sprawdzić się w takim rajdzie długodystansowym, na ile mi organizm pozwoli. Bo wiesz o co chodzi. No ty kiedyś mówiłeś właśnie, że ty, taki tak, no. piernicz od tego, że ten kład przynosi na ciebie wibracje. No tu, wiesz, nie ma zmiłuj. Ile ciało wytrzyma, po prostu godzin jazdy na kładzie, jaki dystans na przykład pokonasz. Natomiast to, co robią na przykład goście z Untouchables w Rumunii, czy to jak oglądam sobie, wiesz, gości na ośkach, nie próbowałem nigdy ośki, czy jakieś przeprawówki. Błoto to jest na przykład nie mój klimat, ale uważam, że jestem, no jeżeli ci liderzy mają 100, no to ja może mam te 25 i są na pewno takie miejsca, takie momenty, nawet w Chojnowie, tam gdzie się widzieliśmy. Jak ja zobaczyłem ten podjazd na piaskarni, to dało mi tylko do głowy paliwa to, że inni też tam podjeżdżają. Chociaż potem musiała być grana Elka, bo gdyby nie było Elki, Tak. a było H, to ja zjeżdżałem tyłem. I to też było szkolenie, bo skąd wiesz, nie możesz nacisnąć hamulca tylnej osi, bo się zrolujesz. Także po prostu podstawy i basic. Ja powiem Ci, Łukasz, że chciałbym się rozwijać w tym sporcie, ale na pewno to będę robił powoli i z pokorą. Na pewno. I czerpał wzorce od najlepszych. Misiek mi bardzo nieraz zaimponował, pomógł, pokazał. Dzisiaj na poligonie to tak jak znowu na nartach. Jeździsz czyimś śladem, wiesz jak to wybiera trasę, jak ją czyta. Jeździcie, słuchajcie, za kimś, kto według Was jest naprawdę dobrym rajderem i uczcie się od niego. Tu z kolei Tomka Kudełkę pozdrowię, Dzikiego. Jeżeli ktoś jest od Was szybszy, na przykład na rajdzie, puść go, bo Ty naprawdę się od niego nauczysz. Bo on Ci pokaże, jak pokonywać te przeszkody, a nie na wszelką cenę udowodni, że jesteś najlepszy. I też Ci zbije pionę, bo właśnie Ty też i w biznesie, i w tym, co robisz, dajesz do zrozumienia, że jeszcze wiele jest do nauczenia, bo pierwsze, co powiedziałeś, że na początku nie było tak, jak teraz byś na przykład ujął pewne tematy i się rozwijasz. I to niech będzie piękna ewolucja dla wszystkich. Ja jeżdżę rok, ja nie mogę powiedzieć, że jestem dobrym rajderem. Po prostu opanowałem posługiwanie się kładem i wiele rzeczy mnie jeszcze przerazi, na pewno. Dlatego się Ciebie o to zapytałem, wiesz, bo chciałem pokazać pewną różnicę pomiędzy Tobą a mną. Bo ja Ci zadałem pytanie, czy Ty podjedziesz, czy objedziesz. Ty mówisz, że podjedziesz. Ja objadę.
I teraz dlaczego? I ani twoje, ani moje nie jest lepsze. W sensie po prostu jest inna metoda. I właśnie to chciałem Fajna pokazać. puenta. Bo wiesz, bo co innego, jeżeli mówimy o rajdach, no to tam już nie ma za bardzo wyjścia, już Jasne. nie objedziesz, nie? Ale kiedy jeździsz, ja na przykład, słuchajcie, to też taki mój apel, bo ty dałeś jakiś apel, ja też dam. Nie dajcie siebie wrzucić w jakieś takie, albo jesteś sierota, albo ty nie podjedziesz. Będziecie wypikiwać, czy nie? Będziecie wypikiwać? Szybkie pytanie. Klnij pan. Dobra, to powiem tak. Nie dajcie sobie na łeb wejść. Jeżeli czegoś nie potraficie, bądźcie dupa. Nawet jak będą o was Jasne. mówić, że jesteście dupa sierota. Za mną się do dzisiaj, słuchajcie, ciągnie pewna tam sytuacja wyjazdu zagranicznego, gdzie miał być to wyjazd szkoleniowy. Pojechałem z zamysłem, że się czegoś nauczę. Tak naprawdę było tam zapierdzielanie. Ja nie dałem rady. Okej. Ale ja się nie wstydzę do tego, wiesz, przyznać. Teraz, szczerze, była jeszcze taka sytuacja, bo ja później dostałem od was na testy Kymco 550, później 700 i bo ja tam jeździłem innym kładem, nie? Nie będziemy może marek wymieniać, ale innym kładem, który nie za bardzo był do tak, mnie pamiętam, dobrany. oglądałem film. Tak, po prostu nie był dla mnie, tak? Ja się na nim nie najlepiej czułem i tak dalej. A później jak jeździłem tym Kymco, to ja pamiętam, że powiedziałem taki tekst, tutaj mogą koledzy na interkomie to potwierdzić, bo niestety się nie nagrywało. Ja powiedziałem, tym Kymco całą Bułgarię, i uwaga, będzie pikanie, tym Kymco całą Bułgarię bym bez problemu z palcem w dół. To jest też kwestia, wiesz, jak dobrać kłada. Tak jak ktoś na przykład do mnie dzwoni i się pyta, jaki kład, to ja się pytam, bo tutaj jak mamy Jacka, który ma 2 metry wysokości, to dla niego jest zupełnie inny kład niż dla kogoś, kto ma 1,70 m. Jasne. Masa moja, 120 kg, niestety, jest zupełnie czymś innym jak kogoś 70 kg. I o ile na kładzie jakimś ten 70-kilowy człowiek o wzroście 1,70 m będzie się czuł bardzo dobrze, o tyle na takim koniu, a są takie kłady koniowate, nie taka koza, że siedzisz na niej jak na kozie, dokładnie. to już te 170 cm to już może być troszeczkę mało komfortowe dla tej osoby, nie? I tak, i tyle. Przy tej ilości obowiązków, planów na przyszłość, czy masz jeszcze czas, żeby jeździć kładem? Poprawnie politycznie, czy prawdziwie? Już rzadko. Wal prosto z Już mostu. rzadko, ale to głównie dlatego, że ja nie jeżdżę sam i raczej trzeba zebrać ekipę. Okej. Nie? I często jest tak, że kiedy ekipa może, to ja nie mogę, bo na przykład jestem umówiony z klientem, mimo że w soboty nie pracuję, ale wiecie jak to jest, jak klient poprosi, Jesteś elastyczny. to jestem elastyczny, więc jak chłopaki akurat chcą pojeździć, to często jest tak, że akurat jakiś klient na przykład przyjedzie, czy odebrać kłada z serwisu, czy przywieźć i tak dalej i ja nie mogę. Więc zdarza się to rzadko, ale co nie zmienia faktu, że ogółem kładami ja jeżdżę codziennie. Tylko, że nie swoimi, nie? No bo jak przyjeżdża na Dokładnie. przegląd czy coś, jazdy próbne, to jeżdżę codziennie, ale swoim, no słuchaj, ja mam od września kłada i wstyd się przyznać, ma 120 km dopiero zrobione. Bo to były raptem 2 takie nie za długie wyjazdy. To może teraz jest akurat dobry czas na to. Jeśli nie rozsmarkam się do końca, tak jak próbuję, żeby nie było słychać mojego Okej. głosu i smarkania cały czas, jeśli się nie rozsmarkam do końca, to w święta jak najbardziej. To jest dobry moment, żeby trochę pojeździć. Także, ale w przyszłym roku będzie lepiej. Ja to sobie sam obiecuję. Trochę się zmieni we wspaniałym garażu, zobaczycie zresztą. I mam nadzieję, że dzięki tym zmianom ja też będę miał troszeczkę więcej czasu, żeby głowę przewietrzyć. Bo żeby się znowu nie okazało, że za jakiś czas ja będę wietrzył głowę Szedł od bez kładów. butów Nie, wchodzisz, że szedł bez butów i będę, wiesz, i wtedy będę miał tak tych kładów dosyć serdecznie, bo może do czegoś takiego dojść, że trzeba będzie, wiesz, że wtedy się do ciebie odezwę i powiem, wiesz co, na nartach przez chwileczkę gdzieś jeździłem, weź mnie coś naucz, tylko żeby mi kolana nie pieprzyły do końca, nie? tak. Też tak może być. Ale w Twoim wypadku, patrząc na Twoją zajawkę, raczej Ci to nie grozi. Moja mama kiedyś Dzięki za te życzenia, bo się przydadzą. na powiedziała, tak. Wiesz, oczywiście jeszcze bez prawa jazdy wchodziłem do garażu i odpalałem malucha, otwierałem drzwi, udawałem, że jeżdżę tym maluchem i przesiadywałem grube godziny. Wiesz, oczywiście motocykle, motorowe były grane od małego i moja mama mi mówi tak, jeszcze się najeździsz, jeszcze Ci to zbrzydnie wszystko. Nie ma szans, nie ma chyba tylu kilometrów i na motocyklu, samochodem, na kładach, które by mnie zmęczyły. Chcę tego po prostu więcej. I Wam życzymy, żeby dokładnie jak spróbujecie tego sportu. Dokładnie, miejcie zajawę, tym bardziej, że poznaje się fajnych ludzi, poznaje się bardzo często mądrych ludzi, Tak, bo to też trzeba brać, odpowiedzialnych. tak, odpowiedzialnych. To jest,
już wiem, że chciałeś kończyć, to powiem tylko ostatnie zdanie. To samo w strzelectwie na przykład miałem. Że tam nagle się okazywało, że są naprawdę fajni ludzie. Tak samo jest z kładami. Jak ja tutaj zaczynałem, to na moim rejonie mało kto miał kłada. A nagle się okazało, że wiesz, ja zacząłem jeździć, komuś się spodobało, jednemu sąsiadowi, drugiemu, przecież tutaj kuźwa dookoła, to Jasne. wszyscy mają praktycznie kłady teraz. Dlatego, że ludzie złapali tą zajawę, nie? Że zobaczyli, że kurczę, można... To jest popularne na TikToku, że jakbyś miał wybór, to co byś wybrał? A, zostać w domu z dziećmi, z żoną i tak dalej, czy B? I w tym momencie wszyscy odpowiadają B. Więc to jest po prostu ten relaks, nie? Wsiadamy od czasu do czasu na tego kłada, wyjeżdżamy z kumplami, trochę po prostu zapomnieć o Bożym świecie. I tyle. Nic dodać, nic ująć. Cisza zapadła, więc nie trzeba Nie, nic to dodawać. jest, wiesz, głęboka myśl, z którą absolutnie się zgadzam i chcę, żeby właśnie Twoje słowa wybrzmiały na koniec. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za to, że mogliśmy się spotkać. Ja że również w końcu dziękuję za odwiedziny. jesteśmy w Tak. Twoim miejscu. No i myślę, że widzimy się wkrótce. Pewnie nas odwiedzisz na niejednym rajdzie i będziemy Dokładnie się tak, no ja wymieniać kibicuję, doświadczeniami. nie? Bo to wiesz, Dziękujemy. kurde, trzymam kciuki, zawsze nawet jak nie jestem na miejscu. Zresztą widzieliście chyba, twoich Michała. zdjęć nie mam. Michała, A, zdjęcia a widziałem. gdzie mam twoje zdjęcia? Ja nie mam aż tak widowiskowych zdjęć, ale coś się znajdzie. Znajdź, to się powiesi. Ekstra. No. Czuję się zaszczycony. Super, Łukasz, dzięki Ci dziękuję. bardzo za spotkanie i wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiamy Was. Trzymajcie się, na razie, cześć.